Startupowcy i wielki przemysł energetyczny. Okazuje się, że kto nie ryzykuje, ten nic nie ma. Sam coś o tym wiem. W dzisiejszym programie m.in. o tym, jak dotrzeć do największych graczy na rynku. Serdecznie zapraszam, Piotr Psylos. W świat startupów, polskich innowacyjnych firm, które skorzystały z funduszy europejskich, wprowadzi nas Petros Psylos, genialny wynalazca z Białegostoku. 23-latek, student Politechniki Białostockiej. Na swoim koncie ma ponad 17 nagród w dziedzinie wynalazczości. Przez amerykańskiego Forbesa uznany został za jednego z 30 najlepszych innowatorów w Europie. Jego rewolucyjny projekt Matia, z greckiego oko, pomaga niewidomym orientować się w przestrzeni, a jemu samemu pozwala popularyzować wiedzę o rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i Europie. Petros Psylos sam jest właścicielem startupa i tak jak bohaterowie dzisiejszego odcinka kieruje swoje pomysły do wielkich korporacji i przedsiębiorstw. WAP Startup już teraz projekt, który może mieć wpływ na życie każdego z nas. Warto zostać z nami. Virtual Power Plant, czyli wirtualna elektrownia, to innowacyjna technologia inteligentnego zarządzania z użyciem energii w dużych, także komercyjnych budynkach typu centra handlowe. Grzesiek, wieloma rzeczami w swoim życiu się zajmowałeś. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Powiedz, czym obecnie zajmujesz się? Robimy wirtualną elektrownię, czyli system informatyczny, który w inny sposób zarządza energią w dużych budynkach. Bardzo intrygująca nazwa. Wirtualna elektrownia. Mi się kojarzy elektrownia z czymś fizycznym bardzo. W pewnym sensie to, co robimy, jest komplementarne do działania zwykłych elektrowni. Mianowicie chodzi o to, żeby w przyszłości, kiedy coraz więcej energii będzie wytwarzane ze źródeł odnawialnych, być w stanie bilansować sieć energetyczną w taki sposób, żeby nie było blackoutów. A co to jest blackout? Blackout to jest niekontrolowalne wyłączenie sieci energetycznej na dużym obszarze. I co to może w efekcie spowodować? Czy to jest groźne zjawisko? W 2008 roku był blackout w Szczecinie. 1 megawattogodzina, którą kupuje się na rynku energii hurtowo, kosztuje około 200 zł, a ta niedostarczona kosztuje kilkanaście tysięcy. To myślę chyba najlepiej tłumaczy znaczenie słowa blackout. A co było tym impulsem, że rozpocząłeś ten biznes? W 2008 roku byłem na zakręcie w moim życiu zawodowym i zostałem zaproszony przez mojego dobrego znajomego przypadkowo na konferencję energetyczną i dowiedziałem się od świętej pamięci profesora Krzysztofa Rzymieńskiego o tym, że w przyszłości zmienią się pewne ogólne zasady w tak zwanym korzystaniu z energii. Mianowicie będzie ważne nie ile zużywa się energii, ale kiedy będzie ta energia zużywana. Zespół tworzący wirtualne elektrownie na co dzień pracuje w Warszawie. Jego twórcy wierzą, że wirtualna elektrownia może zrewolucjonizować polską energetykę. Wirtualna elektrownia jest rozwiązaniem, które zdecydowanie jest odmienne od tych, które przyjęliśmy, bo do tej pory, jak była potrzebna energia, no to produkowało się jej więcej, w razie potrzeby. Natomiast wirtualna elektrownia mówi, że przewidując pewne zapotrzebowanie energii, możemy po prostu, mając 1000 czy 2000 budynków połączonych inteligentnym systemem telemetrycznym, że możemy po prostu nie odebrać energii w czasie, kiedy by jej zabrakło. Czyli my po prostu nie zużywamy energii. W praktyce operator sieci elektroenergetycznej wie z dosyć dużą dokładnością, jakiego zapotrzebowania na moc sieci może oczekiwać. I teraz może zareagować albo tak, że zapewni dodatkową energię, żeby to zaspokoić. Jeżeli nie ma skąd wziąć tej energii, to albo może ogłosić 20 stopień zasilania i ci, którzy odbieraliby tę energię, nie mają szans pracować, tak? Nie pracuje na przykład budynek biurowy. Natomiast my, dzięki wirtualnej elektrowni, proponujemy trzecie rozwiązanie. Czyli mówimy, jeżeli wiemy, że ma wystąpić pewne duże zapotrzebowanie na energię, to my, mając ten duży system telemetryczny, jesteśmy w stanie spowodować, żeby w tych budynkach na przykład nie działały w tym czasie centrale wentylacyjne, nie było grzania. Gdzie będzie to miało największe zastosowanie? Choćby na przykładzie sklepu sportowego możemy, znając prognozę pogody, na zdrowy rozsądek wiemy, że schłodzenie nagrzanego budynku w sytuacji, kiedy na zewnątrz jest 35 stopni, jest bardzo energochłonne. Natomiast jeżeli, znając tę prognozę pogody, z samego rana bardzo mocno przewentylujemy budynek, na przykład jeśli budynek ma mieć temperaturę w środku między 21 a 23 stopnie, z samego rana powinniśmy ten budynek przewentylować,
tak, żeby w budynku panowała temperatura 21 stopni. I teraz dzięki znajomości budynku my wiemy, jak to zrobić, żeby po pierwsze przez cały dzień temperatura nie przekroczyła 23 stopni, a po drugie jak najmniej energii zużyć. Według Ciebie, komu pomoże Twój produkt? Na pewno pomoże Kowalskiemu, bo zapłaci mniej za energię zużywaną przez lodówkę, pralkę czy telewizor, jeżeli wirtualne elektrownie będą sfinansowane podobnie jak budowa nowych elektrowni. A czy możliwe byłoby zrobienie takiego projektu, który jest projektem ogromnym, bez funduszy europejskich? Czy to jest możliwe? Z matematycznego punktu widzenia możliwe, ale w moim konkretnym przypadku skorzystaliśmy z 3 dużych dofinansowań ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 1 projekt w ramach Alpha Bridge i 2 razy Szybka Ścieżka. Skąd młodzi startupowcy mają czerpać wiedzę, aby czuć się zmotywowanym, wiedzieć, jak postępować w tym życiu startupowca? Jednym z takich podstawowych warunków do osiągnięcia sukcesu jest wewnętrzne przekonanie oraz okazywanie szacunku do pracy innych i traktowanie innych osób tak, jakby patrzyło się na wyniki ich pracy swoimi oczami. Receptą na sukces startupowca czy też przedsiębiorcy jest sposób na znalezienie się w pewnym stanie ducha, bo bycie startupowcem czy przedsiębiorcą to właśnie stan ducha, wieczny optymizm, wytrwałość i być może traktowanie tego swojego zajęcia zawodowego jak hobby. W programie już teraz w gronie ekspertów ocenimy potencjalne szanse projektu na powodzenie. Porozmawiamy także o tym, jak trafić do największych graczy na rynku. Co jeśli mam genialny pomysł, a nie wiem jak i do kogo się zwrócić? Wyobraźmy sobie Janka Kowalskiego. Ma genialny pomysł na biznes, na przykład skierowany do dużego sektora energetycznego. Jak taki maleńki żuczek ma konkurować z wielkimi kolosami albo stosować takie rozwiązania w fabrykach, w elektrowniach? Tacy duzi przedsiębiorcy szukają innowacyjnych pomysłów i dlatego Ministerstwo Rozwoju ruszyło z takim projektem Scale Up, gdzie łączy w programach akceleracyjnych z jednej strony startupy, tych młodych technologicznych przedsiębiorców z dużymi przedsiębiorcami. Oni mogą się zgłosić do takich parków technologicznych, jak na przykład chyba u Was w Toruniu. Jest organizowany program szkoleniowy, który trwa od 3 do 6 miesięcy. Współpracują oni z mentorami biznesowymi oraz z przedstawicielami tych dużych przedsiębiorstw, jak te firmy energetyczne. Trudne to jest zadanie? W ogóle bym się nie martwił o to, jak ta mała firma ma konkurować z gigantami, bo to w ogóle nie chodzi o konkurencję, bardziej chodzi o współpracę. Zdecydowanie na tym trzeba byłoby się skupić. Zresztą jest bardzo silny teraz trend różnych programów Corporate Venture, czyli współpracy z dużymi firmami i dostarczania takich innowacji. Problemem tutaj może być co innego. Jeżeli zacznie współpracę z jedną korporacją, być może ten produkt nie będzie już wcale taki pożądany przez innych gigantów i to jest duży problem. Ale bardzo często startupowcy boją się, że zostaną wykorzystani przez duże koncerny. Nie mają silnego ugruntowania. Często są tak niezbyt poważnie traktowani przez takich Ale teraz dzięki tym programom akceleracyjnym dba się też o tą stronę prawną. Są podpisywane specjalne umowy chroniące pomysł tych młodych przedsiębiorców. Ale warto dodać, że dzięki takim programom jak Scale Up ci młodzi przedsiębiorcy dostają wsparcie finansowe, żeby mogli przez ten okres akceleracji, te 3 czy 6 miesięcy, mogą dostać do 200 000 złotych na skoncentrowanie się tylko na tej pracy, bo bardzo często taki startupowiec to osoba, która jest na etacie w dużej firmie i czasami po godzinach rozpoczyna realizację swojego pomysłu biznesowego i dzięki tym funduszom europejskim staramy się dać im swobodę do tego, żeby mogli skoncentrować się tylko na swoim pomyśle. Wydaje mi się, że w tym projekcie był ważny, bardzo ważny upór i konsekwencja. Co o tym sądzicie? Ja tego przedsiębiorcę widziałam już na wielu wydarzeniach, konferencjach, gdzie prezentował swój, trzeba przyznać, dosyć trudny pomysł i ciężko zrozumiały dla zwykłego zjadacza chleba. No i ta jego wytrwałość jest rzeczywiście chyba jego drogą do sukcesu. A czy tego typu spotkania, pitching, jak teraz się mówi w nowomowie startupowej, są ważne? Czy nie warto na takie wydarzenia chodzić? Ale rzeczywiście one są bardzo
istotne. To po to te młode biznesy biorą udział w tego typu projektach jak Scale Up, czy inne akceleratory, czy inkubatory, czy parki technologiczne, w których działają, gdzie się szkolą, gdzie dostają tą wiedzę, merytoryczne wsparcie pozafinansowym, po to, żeby mieć właśnie takie okazje, tak jak powiedziałeś, podczas takiego pitchingu zaprezentować swój projekt, porozmawiać z potencjalnymi inwestorami i szukać nowych kontraktów, nowych możliwości biznesowych. Jest jakby stara zasada, gdzie praktyka czyni mistrza, więc im więcej tych wystąpień, im więcej tych powtórzeń, tym mniej błędów i tym większa szansa, żeby realizować ten biznes, o którym się marzy, który się rozwija i w który się jakby wkłada całą energię i pracę. Elon Musk, który teraz dosyć dobrze radzi sobie na scenie, pamiętam jego pierwsze wystąpienia, on się jąkał i z takim stresem wychodził na scenę, sparaliżowany tym, że musi prezentować przed dużą ilością osób. Więc ja pamiętam, jak ja byłam dzieckiem, stawiałam przed sobą lustro, do którego czytałam program telewizyjny i tak powtarzałam to kilkakrotnie. Gdzieś tam mój stres był przełamywany i wszystkiego człowiek jest się w stanie nauczyć, jeżeli tylko jest odpowiednio zmotywowany. Czyli podsumowując, konsekwencja, upór w działaniu, uczenie się na własnych błędach i Nie przejmowanie się No właśnie. opinią innych. Przypominamy, że wszystkie odcinki programu, a także informacje o tym, jak rozwinąć własny startup z pomocą funduszy europejskich, dostępne są na blogu łapstartup.pl. To miejsce przygotowane z myślą o wszystkich odważnych i innowacyjnych. jeśli masz własny pomysł na startup, oglądaj nasz program i pisz do nas. Do zobaczenia za tydzień.